Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak wykonujemy koło zębate o zębach prostych, wykorzystując niekonwencjonalny sposób – elektroerozyjne wycinanie drutem. Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie osiągnąć wyjątkową precyzję, ale żeby to zrobić, musimy najpierw dokładnie określić parametry koła zębatego. W tym odcinku pokażę Ci krok po kroku, jak przebiega cały proces. Od obliczeń, przez projekt CAD, stworzenie programu CAM, frezowanie, aż po samo wycinanie elektroerozyjne. Zobaczysz, jak każdy z tych etapów przyczynia się do uzyskania perfekcyjnego koła zębatego. Zanim przejdziemy do samego procesu, omówmy parametry, które musimy ustalić, aby wykonać nasze koło zębate. My będziemy tworzyć koło z prostymi zębami i nasze parametry są już określone. Oto one: moduł 2, ilość zębów 60, współczynnik korekcji zęba 0, kąt przyporu alfa 20 stopni. Te parametry pozwolą nam na dokładne zaprojektowanie koła. Gdy wykonamy już nasze koło zębate, musimy sprawdzić, czy spełnia ono założenia projektowe. Aby to zrobić, skorzystamy z jednej z łatwiejszych metod pomiaru dla kół zębatych o zębach prostych. Pomiaru odległości między wałeczkami, które przykładamy do przeciwległych zębów. Dzięki temu sprawdzimy, czy nasze koło zębate ma właściwe wymiary. Aby jednak wykonać taki pomiar, musimy określić, jakiej średnicy wałeczków powinniśmy użyć do naszego koła zębatego oraz jaka powinna być zmierzona odległość między nimi. Tutaj znajdują się wzory, dzięki którym możemy obliczyć idealną średnicę wałeczka pomiarowego, pasującą do wcześniejszych parametrów koła zębatego. Teraz, gdy mamy już średnicę wałeczków, to możemy obliczyć oczekiwaną odległość między nimi. Tutaj są potrzebne wzory, które pomogą nam uzyskać ten wymiar. Spokojnie, nie musisz samodzielnie liczyć wszystkiego według tych wzorów. Przygotowałem dla Ciebie narzędzie, które automatycznie obliczy zarówno średnicę wałeczka, jak i odległość między nimi na podstawie wprowadzonych parametrów koła. Link do tego narzędzia znajdziesz poniżej tutaj w opisie. Żeby wyciąć koło zębate metodą elektroerozyjną, potrzebujemy idealnej geometrii modelu 3D, którą wykonuję w SolidWorks. Model musi dokładnie odwzorować kształt, jaki chcemy uzyskać. Znam dwa sposoby na stworzenie takiej geometrii w SolidWorks. Pierwszy sposób to ręczne narysowanie profilu koła zębatego, stosując odpowiednie zasady rysowania. Ta metoda jest czasochłonna, ale pozwala uzyskać oczekiwaną geometrię. Drugi sposób, dużo szybszy i łatwiejszy, to skorzystanie z dedykowanego oprogramowania, które generuje koła zębate na podstawie wprowadzonych parametrów. Za chwilę pokażę Ci, w jaki sposób to robię i jakich narzędzi używam, oraz sprawdzimy, czy te narzędzia działają prawidłowo. Na początku skorzystamy z dodatku do SolidWorks, generator przekładni zębatej od ADK Solid, aby wygenerować nasze koło zębate dostosowane do potrzeb projektu. Wprowadzimy podstawowe parametry, o których wspomniałem wcześniej, czyli moduł zęba, ilość zębów, kąt przyporu alfa oraz współczynnik korekcji. Dodatkowo możemy podać więcej parametrów, takich jak szerokość zęba czy otwór, który chcemy uzyskać w naszym kole zębatym. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów i kliknięciu Przelicz dane, generator obliczy parametry koła zębatego i pokaże je na ekranie. Teraz, gdy parametry są kompletne i wszystko jest prawidłowo uzupełnione, możemy wygenerować koło zębate, klikając Generuj koło zębate. Po kilku sekundach mamy gotowy model koła zębatego. Następnie użyjemy dodatkowego programu AMS Pin Calc, o którym wspomniałem wcześniej, a który można pobrać z linku w opisie pod filmem. Program ten służy do obliczenia średnicy wałeczka pomiarowego oraz odległości między wałeczkami. Teraz przejdziemy do symulacji pomiaru na naszym modelu. Na początku w AMS Pin Calc wprowadzimy podstawowe dane i klikniemy Oblicz. W polu Idealna średnica program wyświetla nam dokładny wynik, który odpowiada wpisanym parametrom naszego koła zębatego. Ten wynik możemy teraz zaokrąglić do wymiaru, który jest łatwiej dostępny na rynku. W naszym przypadku użyjemy wałeczka pomiarowego o średnicy 3,4 mm. Po wpisaniu średnicy wałeczka klikamy ponownie Oblicz, a program wyświetla nam dokładną wartość, jaką powinniśmy uzyskać, mierząc odległość między wałeczkami na danym kole zębatym.
Teraz sprawdzimy, czy generator kół zębatych utworzył geometrię dokładnie taką, jakiej potrzebujemy. W SolidWorks utworzymy złożenie, w którym umieścimy wygenerowane koło zębate, a następnie stworzymy prosty model wałeczka o średnicy 3,4 mm. Umieścimy wałeczki między zębami, ustawiając je stycznie do boków zębów, a potem zmierzymy największą odległość między wałeczkami. Jeśli uzyskany wynik będzie zgodny z tym, co obliczyliśmy w AMS PinCalc, to znaczy, że geometria koła zębatego jest prawidłowa i możemy przejść do dalszej pracy. Jak widzimy, w SolidWorks wymiar pomiędzy wałeczkami jest dokładnie taki, jaki obliczyliśmy w AMS PinCalc, co oznacza, że generator przekładni zębatej dokładnie odwzorowuje oczekiwaną geometrię i spełnia nasze wymagania. Możemy więc przejść do kolejnych etapów tworzenia koła zębatego. Link do producenta generatora przekładni zębatych oraz innych dodatków do SolidWorks znajdziecie w opisie pod filmem. Mamy już wygenerowaną geometrię zębów, ale chciałbym dodać jeszcze kilka wizualnych detali, tak dla smaczku. Zobaczycie teraz ten proces w przyspieszonym tempie. Gotowe! Nasze koło zębate jest w pełni zaprojektowane. Teraz możemy opracować technologię wykonania, przygotować dokumentację i przejść do kolejnych kroków. Teraz jesteśmy na etapie programowania CAM dla frezarki, gdzie przygotujemy nasz detal koło zębate. Wykonamy je w następujący sposób. Najpierw wyfrezujemy na gotowo wnętrze oraz grubość detalu, pozostawiając delikatny nadatek na zewnętrznej średnicy, którą później precyzyjnie wykończymy metodą elektroerozyjną. Po frezowaniu detal będzie w pełni gotowy, brakować będzie tylko zębów oraz otworu środkowego wraz z rowkiem pod wpust, które wytniemy na wycinarce drutowej. Przedstawię teraz główne operacje, jakie przeprowadzimy na frezarce. Następnie zobaczycie w przyspieszonym tempie, jak wygląda proces tworzenia programu CAM. Wykonamy frezowanie w dwóch zamocowaniach. W pierwszym zamocowaniu nasz detal wykonamy z pełnego wałka ze stali nierdzewnej AISI 304. Pierwszą operacją będzie planowanie górnej powierzchni na gotowo. Następnie przeprowadzimy konturowanie średnicy detalu, zostawiając nadatek na późniejsze wycinanie drutem. W dalszej kolejności wyfrezujemy kieszenie między spiralami wewnątrz koła. Najpierw nawiercimy otwory, aby frez mógł wygodnie wykonać kieszenie na pełną głębokość. Ze względu na zaokrąglone krawędzie wykonamy także zgrubne wierszowanie z nadatkiem na późniejsze wykończenie powierzchni frezem kulowym, a na sam koniec dodamy faski. W drugim zamocowaniu splanujemy nadatek materiału, za który detal był złapany w pierwszym zamocowaniu. Planowanie wykonamy na gotowo, aby osiągnąć zamierzoną grubość detalu. Następnie precyzyjnie spozycjonujemy detal, tak aby dolna część idealnie pokryła się z górną. Kolejnym krokiem będzie zgrubne frezowanie z pozostawieniem nadatku na późniejsze wykończenie powierzchni frezem kulowym, a na sam koniec dodamy faski. Zobaczmy teraz pełny proces programowania CAM w przyspieszonym tempie. Get high.
Ok, nasz program CAM na frezarkę jest gotowy. Teraz możemy przejść do frezowania i wykonać detal zgodnie z przygotowanym projektem. Jak widzicie, podczas frezowania nasz frez No Name się zalepił i nie przetrwał tej próby. Mogliśmy zmniejszyć parametry, ale nie o to w tym chodzi. Dlatego teraz do akcji wkroczy nasz sprawdzony jeżyk, idealny do szybkiej i wydajnej obróbki zgrubnej.
frezowania mamy już zakończony i nasze koło już teraz prezentuje się świetnie. Teraz przejdziemy do programowania CAM na drutówkę, a po przygotowaniu programu zajmiemy się samym cięciem na maszynie, aby uzyskać perfekcyjną geometrię koła. Zobaczcie, jak przebiegnie ten proces. Jak widzicie, efekt końcowy jest świetny. Koło zębate wyszło dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy, a wynik pomiaru między wałeczkami potwierdza naszą precyzję. Odchyłka to zaledwie kilka mikronów. Cały proces, od projektowania przez programowanie CAM, aż po frezowanie i wycinanie drutem, dał naprawdę wyjątkowy rezultat. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz zobaczyć więcej takich projektów, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i kliknij w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!